Partnerem dzisiejszego programu jest Weber, producent wielofunkcyjnych grilli gazowych. Moje drogie i szanowni, pogoda dzisiaj przedziwna, niestabilna. Czasami błękitne niebo, słońce, Prowansja, a czasami Spitsbergen, chmury i deszcz. Jak się mówiło dawno temu, deszczyk pada, słonko świeci, baba Jaga masło kleci. My będziemy klecić, a w zasadzie tworzyć potrawy z grilla, z rusztu, ale nie tylko pieczone na ruszcie, również gotowane w inny sposób, bo nic, nawet taka zmienna pogoda nie jest w stanie naszego entuzjazmu ostudzić. W poprzednim grillowym odcinku mieliśmy rzeczy wegańsko-wegetariańskie, zatem dzisiaj będziemy rzeczy mieli mięsno-rybne. Zaczniemy od bardzo piętrowej azjatyckiej zupy. Tak, ponieważ tutaj da się również zrobić zupę, korzystając z tego oto bardzo pokaźnego palnika. No ale oczywiście będzie to zupa również z pieczoną na ruszcie grillu wołowiną, więc będziemy mieli szeroki zakres wykorzystania tego kombajnu. Trzeba zacząć od wywaru. To jest tak zwana porcja rosołowa z kurczaka wolnowybiegowego. To jest bardzo ważne, by nie używać brojlerów, by nie używać mięsa z przemysłowej hodowli, jak chce się coś dobrego zrobić. Oczywiście kosztuje to drożej, ale moim skromnym zdaniem warto. W garnku zimna woda, na razie zimna, bez żadnych dodatków, ponieważ zaczniemy od zagotowania tego. No i gdybym robił taki idealnie tajski albo wietnamski wywar, to musiałbym to zagotować, odlać wodę i potem gotować z przyprawami. Ale my będziemy robić to w sposób kombinowany. No bo ważnym elementem końcowym tejże zupy będzie również wołowina. Gdybym chciał zrobić steki, a to jest antrykot, no to po prostu coś takiego po posoleniu położylibyśmy na ruszcie. Ale to ma kość, to ma skórę, więc wykorzystamy zarówno kości, jak i skórę, dodając je do wywaru. No trzeba po prostu je wykroić, zostawić tylko sam antrykot bez kości, a to powędruje do garnka. Żeby rzecz przyspieszyć, najlepiej to przykryjemy. I tak, zostały nam teraz kawałki wykrojonego antrykotu. Trzeba je w niezwykle prosty sposób zamarynować, bez soli. No bo sól wyciąga wodę, więc soli się wołowinę w ostatniej chwili przed smażeniem. Ale mam tutaj przyprawę 5 smaków. Przyprawa 5 smaków, jeden z fundamentów chińskiej kuchni. Mamy tam anyż gwiaździsty, mamy tam pieprz syczuański, mamy tam cynamon, najlepiej chiński, nasiona kopru włoskiego oraz, już chyba było 5. Anyż, koper, cynamon, pieprz syczuański i goździki, wydaje mi się. Tak. I zwykły olej, zwykły roślinny olej, pędzelek. Tym smarujemy mięso i odstawiamy. Oczywiście tak, żeby nie było poddane działaniu słońca. Więc zaraz je przeniosę w chłodniejsze miejsce i w cień. I ono sobie tak postoi do czasu finalnego położenia na ruszcie i nabierze tego bardzo przyjemnego aromatu. Normalna procedura również przy rosole, czyli trzeba to zszumować. Rzecz się zagotowała, no i mamy ścięte białko i taką pianę, którą trzeba zebrać. Jak wiemy, są dwie techniki. Jedna każe to szumować, a druga nie robić tego, a potem przecedzić całość na przykład przez gazę. No ale my sobie to zszumujemy. Jak dodam tutaj resztę rzeczy,
czyli przyprawy, no to szumowanie będzie bez sensu, gdyż będę wtedy musiał wyciągać również te rzeczy, które tutaj zaczną pływać. Na razie pieczołowicie przez chwilę tę pianę zdejmujemy. Wywar jest klarowny, no więc teraz przyprawy. Tak jak mówiłem, gdybyśmy robili bazowy tajski wywar do wielu różnych zup, to byłby tam tylko kurczak, kości z kurczaka i wtedy po zagotowaniu trzeba byłoby wodę pierwszą odlać, znowu dodać tam wody, zagotować i dodać kolejne przyprawy, czyli anyż gwiaździsty, inaczej badian, kolendrę w ziarnach i pieprz. Ja do tego zestawu dokładam jeszcze cynamon w korze. No to już by było za dużo. I to wszystko wędruje do środka. Czarny pieprz, ziarna kolendry, anyż gwiaździsty. W wypadku tajskiego bazowego wywaru tego się nie soli, ponieważ potem każda z tajskich zup jest inaczej doprawiana. Najczęściej sosem rybnym, rzadziej sosem sojowym. Ale jak powiedziałem, to już jest zupa konkretna. Wiem, co z tego będzie, bo tamten wywar byłby tylko uniwersalny. No więc ja to teraz posolę. I jeszcze wkładka jarzynowa, która również zawsze w tajskim podstawowym wywarze znaleźć się musi. Mianowicie seler naciowy, no nie cały, dodam 3 gałązki selera naciowego oraz cebula. Cebuli dość sporo i postaram się ją tylko trochę pokroić. Wybiorę takie czystsze egzemplarze, by dało się to ewentualnie razem ze skórą do środka wstawić. Skóra od cebuli, jak wiecie, bo przecież robiliście kiedyś pisanki, skóra, czyli łupa, mówiąc inaczej, wspaniale barwi. Więc odcinamy tylko te rzeczy, które mogły mieć kontakt z ziemią, 8 i do środka. 3 cebule w ten sposób przygotowane. Jeszcze jedna rzecz w środku musi się pojawić, mianowicie imbir, świeży imbir, nie w proszku. No taki kawałek wystarczy. Oczywiście, jak już Wam wiele razy pokazywałem, imbir jest najprościej obrać łyżeczką i pokroimy go na mniejsze kawałki, ale jakie to jest w zasadzie obojętne. To wszystko będzie przecedzane. To akurat, co jest w tej chwili w środku w garnku, nie będzie jedzone. Ma tylko oddać swój smak wywarowi. Więc te kawałki są obojętne, takie. To wstawiamy. No i to się powinno gotować krócej oczywiście niż rosół. Myślę, że godzina wystarczy w zupełności. Jeśli jedliście kiedyś pho wietnamskie w knajpie, gdziekolwiek, w Polsce również, to wiecie świetnie, że na stołach stoi tam określona, własnoręcznie robiona przyprawa. Jej bazą jest ocet, no ocet ryżowy. I teraz do tego octu ryżowego trzeba dodać 2 rzeczy. Trzeba mianowicie w paseczki pokroić papryczkę chili, a przede wszystkim czosnek. Dużo czosnku, a chili tyle, ile chcemy. To nie jest ta najmniejsza tajska bird's eye chili, piekielnie ostra. Też jest ostra, ale nie aż tak przerażająco. Trzeba ją naciąć wzdłuż, wyciąć te zgrubienia i pokroić w paski. Młody czosnek, już krajowy, który jak wiadomo ma 2 łupy, czyli pierwszą zewnętrzną i drugą wewnętrzną. Trzeba ściągnąć tę skórkę, by dostać się do jądra piękna. I tak samo robimy z czosnkiem, czyli kroimy go najpierw w plastry, a potem w jak najcieńsze paseczki. O, właśnie tak. Dlaczego trzeba to zrobić z wyprzedzeniem? Ano dlatego, że to jest rodzaj infuzji. Ten czosnek ma przejść smakiem tego, co
doń wrzuciliśmy. Oczywiście można to robić raz na jakiś czas i trzymać w lodówce, no ale wtedy będziemy zakładać, że będziemy jeść takowe azjatyckie zupy bardzo często. W tym wypadku wystarczy to godzinkę wcześniej przygotować. No i wygląda na to, że ta zupa się niezwykle przyda. To jest rzecz rozgrzewająca. No a zobaczcie, co tam się dzieje. Tam jest Kraków i tam już chyba mamy dies irae et calamitatis. Wiatr jest w tamtą stronę. Tutaj jeszcze Prowansja, ale tam wygląda groźnie. Za to tu wygląda przepięknie. Żywioł wokół, ale i ja jestem żywiołowy. No bo jak można być nieżywiołowym, jeśli osiągnęło się taki oto efekt? No zaraz to będzie musiało być przecedzone, ale już widać ten piękny kolor. Nie tylko skóry, łupy od cebuli, ale również wszystkie inne rzeczy. Dobra, to może nas... Chociaż nie wyłączamy tego na chwilę, bo zaraz tam się znajdzie drugi garnek. Trzeba to przecedzić. Już teraz będziecie widzieć, jaki to jest piękny wywar. Piękny i pachnący jak jasny gwint. Niech on sobie tutaj odcieka. Garnek odkładamy. I właśnie drugi garnek natychmiast musi, mniejszy, znaleźć się na ogniu. Tylko to nieco posolę. Dlaczego? No dlatego, że takie zupy jada się z ryżowym makaronem. Lepsze wstążki niż wermiszel. To będzie jedzone również pałeczkami. Sami zobaczcie efekt końcowy. Więc teraz to się musi zagotować. Woda osolona, jak to na makaron. No i po jakichś 5 minutach od włożenia makaronu będzie go można odcedzać. On może wystygnąć. A ja muszę teraz... zwiewa makaron. Muszę teraz zrobić jeszcze jedną rzecz. To odkładam. Dalej obcieka. Mianowicie muszę przygotować grzyby. Te grzyby będą zaraz dodawane do zupy. One potem jeszcze z zupą powinny być zagotowane. No mam po prostu pieczarki. Trzeba je pokroić w takie kawałki, by dało się to nabrać łyżką. Nie za małe, nie plasterki drobniutkie, te w ósemki, a te mniejsze białe w ćwiartki. I odkładamy. To jest ślad po papryczce chili od noża, ale to niczemu nie szkodzi. Ciach, bach, szast pras. W międzyczasie musieliśmy dać dyla na chwilę do środka, bo spadł deszczyk. No ale zobaczcie, tu znowu błękit, dies irae et calamitatis tam. No cóż, grillowanie w Polsce wymaga wielu wyrzeczeń. Ale ten wicher i ten deszcz, które przed chwilą były przy okazji testem. To jest po prostu maszyna mocna, jak amerykańskie 6-litrowe silniki wolnossące. No bo się zagotowało. Woda posolona i teraz właśnie tutaj znajdzie się makaron. Dobra, za chwilę go tam wepchnę głębiej. A na razie jeszcze nie grill. Teraz grzyby do środka. One jeszcze będą podgotowane, nie za długo, no bo po co gotować bardzo długo grzyby. Chwilę, na razie wrzucam je tutaj, czekamy aż się makaron zagotuje i będziemy rozgrzewać pod rusztem. Sytuację mamy następującą. Pogodowo znów Prowansja. Duży garnek z zupą z powrotem na palniku. Malutki ogień, czyli utrzymana temperatura pod przykryciem. Tutaj 300 stopni w środku. Nagrzałem tylko połowę paleniska, bo to można sektorami nagrzewać. Połowę, no mam 2 kawałki antrykotu do usmażenia, więc po co marnować tyle energii. Tutaj odcedzony, jeszcze ciepły, widzicie, dymi
makaron. Trzeba go przelać odrobiną zimnej wody, żeby zatrzymać proces gotowania, żeby się nie zrobiły rozkrochmalone kluchy. No i pora na telesfora, czyli antrykot. Teraz, właśnie teraz, nie wcześniej, przed samym położeniem na ruszcie należy to posolić. W tym miejscu jest gorące. Kładziemy i ten cudny dźwięk. I smażymy. Do widzenia. Smażyłem mniej więcej 3 minuty z każdej strony. Pamiętajcie, że jak smażycie na patelni, to tak naprawdę mięso ma kontakt z ciepłem, z gorącem tylko poprzez powierzchnię patelni, a tutaj ono jednocześnie jest na gorącym ruszcie, ale jakby i w piekarniku, bo ta żeliwna kopuła w środku utrzymuje temperaturę, więc żeby nie przesmażać, nie przeciągać, ten czas musi być odpowiedni. Wydaje mi się, że jest idealnie. Co trzeba zrobić z mięsem po usmażeniu? No trzeba dać mu chwilę odpocząć, więc teraz ono wędruje na deskę i już finiszujemy. Mianowicie tutaj zupa i wszystko teraz tak jak być powinno. Makaron jeszcze ciepły. Miska, nie talerz. W azjatyckich zupach ważna jest miska. Makaron, nawet jeśli jest w tej chwili troszeczkę sklejony, to on się za chwilę pod wpływem płynu rozklei. Jeszcze jest ciepły. I teraz sami zobaczycie, jaki to ma kolor. Głęboki, intensywny. No jakby rosół, który się gotował ładnych kilka godzin, ale naciągnął również od grzybów, również od przypraw, no przede wszystkim od tych łupin z cebuli. No i to nie wszystko, dobra. To nie wszystko, bo co tutaj jest clou programu? No i teraz tak naprawdę test, najważniejszy. Zawsze w poprzek włókien. A widzicie, nawet trochę za długo. Chciałem, żeby to było medium rare, a jest medium. Sprawdzę teraz tak. Idealne. Idealne. Możecie nawet mniej to dosmażyć, bo pamiętajcie, że jak wrzucicie mięso medium rare albo nawet rare do gorącej zupy, to ono jeszcze sobie dojdzie. Ale tutaj jest różowe tak jak trzeba. No i prawie wszystko, bo co jeszcze? To zależy od waszego uznania. Jeszcze na przykład trochę szczypioru, dymki, tak posiekanej na ukos, jak to zawsze w Azji robią. Nie za dużo dla smaku. Jeszcze trochę kolendry, obowiązkowo. No i przyprawy. Jedną robiliśmy tutaj razem, samodzielnie, czyli ocet ryżowy, który już zmienił kolor. Widzicie te takie frakcje czerwonawe, infuzja z chili, infuzja z czosnku i jakby ktoś chciał, to można jeszcze dosmaczyć to odrobinę sosem sojowym, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Boska rzecz, boska rzecz. Zrobiona w całości na jednym urządzeniu. Tak. To jest, drodzy Państwo, grillowanie. Zupa nawet z wkładką dość potężną, no to jednak nie jest zaspokojenie całodziennych ludzkich apetytów. Dlatego też, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, zrobimy teraz rybę
z rusztu, czyli z grilla. Jak zrobić rybę z grilla? No oczywiście położyć ją na grillu i ugrillować. To jest najprostsza odpowiedź, ale wówczas będziemy mieli tylko rybę z grilla. A tymczasem robiąc rybę z grilla, czyli z rusztu, można dodać temu jeszcze wartość ekstra. Można zrobić z tego danie wypasione. Pokażę Wam teraz coś, co kiedyś zrobiono mi w Malezji. Obserwowałem to krok po kroku i chętnie to powtórzę. Zresztą powtarzałem to już parę razy. Rzecz jest niezwykle prosta, choć wymaga składników, które nie wszystkie są stąd, poza rybą. No przeniesiemy się do Azji, ale sami zobaczycie, jaki będzie cudowny efekt. Zacznijmy od sosu. Ten sos będzie wymagał gotowania, ale jego bazą jest sos sojowy. Sos sojowy taki o mniejszej zawartości soli, lightowy sos sojowy. On jest tutaj wlany mniej więcej 200 ml tegoż. I trzeba do tego dodać kilku rzeczy po kolei. No więc weźmy kawałek, ładny kawałek imbiru i teraz trzeba, powiedzmy, taki kawałek imbiru pozbawić skórki i ten imbir w paseczki pokroić. Jeśli jesteście niezwykle zafascynowani kuchnią tajską, to możecie użyć również galangalu. No ale to jest kłopotliwe o tyle, że ten korzeń jest znacznie trudniej w Polsce dostępny pod postacią świeżą, a nieświeżego, czyli suszonego na przykład, używać nie ma sensu, gdyż jest on w zasadzie pozbawiony treści. Imbir jest w każdym sklepie. Chodzi tylko o to, by on był świeży, by był soczysty, by nie był wyschnięty. No i właśnie taki jest. I teraz takie paseczki. Wszystko po pokrojeniu wrzucamy do rondelka z sosem sojowym. Takie słupki fachowo nazywają się julienne i ćwiczą to w różnych kulinarnych szkołach tygodniami. Mój syn miał praktykę w 3-gwiazdkowej restauracji michelinowskiej i go przez tydzień katowali wyłącznie marchewką, która musiała być pokrojona w równiutką zapałeczkę. Tutaj tak bardzo równo być nie musi. W każdym razie to jest w środku. Teraz papryczki chili. Mam tutaj różne jej rodzaje. Im mniejsza, tym ostrzejsza. Weźmy sobie 3. Jedną zielono-żółtą i 2 czerwone. Czy ostrość jest związana z kolorem? No, w wypadku papryczek nie. Ich już nie będziemy kroić w słupki, po prostu w plasterki cieniutkie. I teraz od Was zależy. Jeśli chcecie, żeby było bardzo ostre, to razem z pestkami. Ja chcę. Wy nie musicie. Wtedy pestki wek. Teraz rzecz. Dokwaszamy i dosładzamy. Dokwaszamy to sokiem z limetki, a dosładzamy brązowym cukrem. Odmiana słodkiego sosu sojowego pochodzi z Indonezji. To się tam nazywa kecap albo też ketchup manis. I można to kupić. To jest gęsty, taki bardzo gęsty, właśnie od rozpuszczonego w nim cukru sos sojowy. Można to samemu zrobić, tylko gotując sos sojowy, redukując go razem z brązowym cukrem. No ale my tu jeszcze mamy dodatkowe przyprawy, czyli imbir oraz chili. 2 limetki soczyste. Jestem macantem w tym sensie, że w sklepie jak kupuję limetki, no i cytryny też, to tak naciskam. Jeśli one są twarde niezwykle, to wtedy nie kupuję, bo to z reguły oznacza, że w środku w ogóle nie ma soku. Robię też jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że nie obejrzą nas sprzedawcy imbiru. Mianowicie, zaraz Wam pokażę. Jak leży imbir na półce, to ja tak staję, udaję, że się rozglądam wokół, wsadzam tu palucha i robię tak. Naciskam. O! I jeśli
ta skórka schodzi i widać, że tutaj jest wilgotne, to znaczy to, że nie jest to wyschnięte na kość i wtedy taki imbir kupuję. Więc szukajcie, jak zobaczycie taki podźgany, to znaczy, że tam wcześniej byłem i go zostawiłem, więc wtedy imbiru nie kupujcie. No więc teraz brązowy cukier. Dobra, to może być oczywiście cukier kokosowy, palmowy, jeśli chcecie szaleć, ale może to być zwykły po prostu cukier trzcinowy, brązowy. I teraz to wszystko stawiamy na ogniu, redukujemy, to zgęstnieje, trochę sosu sojowego wyparuje i te wszystkie smaki się idealnie połączą. Trzeba to kontrolować, czasami mieszać, to będzie gęstniało, no bo po pierwsze cukier się rozpuszcza i zagęszcza, po drugie sos odparowuje. Cudowne połączenie smaków, no słone, kwaśne i ostre. Dobrze, będziemy mieli na to baczenie, teraz ryby. W tym wypadku chodzi o to, żeby mieć jakąś rybę w całości. No więc jaką? U nas najprościej obstrąga. Kupiłem na dole w Myślenicach pstrągi. One są wypatroszone, oskrobane. Wcześniej je tylko nasoliłem, również w środku i troszeczkę natarłem olejem. I teraz trzeba zrobić na pstrągach ostrym nożem nacięcia. O, właśnie takie. Powiedzmy 4. Z obu stron. Powiedziałem 4, kłamałem. Robię jeszcze 5. Po co te nacięcia? Ano po to, że w całości ryba z takimi nacięciami nie będzie się na ruszcie wyprężała, a poza tym w te nacięcia wnidzie sos. Ryba będzie sosem polewana. Dobrze, to jest piękne. Sprawdzamy, co tu się dzieje. Tu się gotuje i się wszystko redukuje. No więc teraz można, a nawet trzeba, nagrzać grilla. Zobaczcie, ja jestem przyzwyczajony w różnych innych urządzeniach, że naciskam ten zapłon piecoelektryczny, naciskam parę razy, a tutaj od pierwszego kopa. Już nie trzeba naciskać, no bo tam jest w środku ogień, więc teraz samo się włączyło i jeszcze jedno, bo tylko część powierzchni musi się nagrzać. No i patrzymy tutaj na temperaturę. W tej chwili 15 stopni, czyli mniej więcej tyle, ile na polu, że powiem po naszemu, przetłumaczę, mniej więcej tyle samo, ile na dworze. Musi tu być znacznie więcej, już 20. Mamy teraz chwilkę, więc by potem nie działać panicznie, możemy sobie jedną rzecz zawczasu przygotować. Piękna dymka, młoda cebulka. Więc teraz ją posiekamy, gdyż na końcu ryba będzie posypywana świeżą zieleniną, która jest momentami biała. To jest najlepszy czas na młodą cebulkę. Tu chodzi o jeszcze jedną rzecz. Mówię teraz o korzyściach z gotowania na tym urządzeniu. Otóż mamy w tej chwili, mimo że jesteśmy na otwartym powietrzu, no niezwykle intensywne zapachy. No zobaczcie, to się redukuje. Imbir, chili, sos sojowy. To wszystko bardzo intensywnie pachnie. Ryba za chwilę też będzie wydawała zapach. No nawet jak ją smażymy w domu, to potem dom nam rybą pachnie, a zapach ryby no nie jest być może najbardziej pożądany w sensie nie na talerzu. A tutaj też możemy smażyć. Widzieliście przecież poprzednią część, jak nie to obejrzyjcie.
wok, plancza. Nawet bigos tu można zrobić. W zimie również. I wtedy dom nie wali nam kapuchą. Chociaż z drugiej strony no, polski dom bez tego zapachu kapuchy, no, można wtedy przenieść w zimie w próbóweczce trochę tych aromatów i rozpylić. Wszystko będzie w porządku. 220 stopni, gdyby to był cały kawał wołu, to byłoby za mało. Ale na rybę będzie w sam raz. Temperatura nieco spadnie, no bo odkrywam, ale za chwilę będę zakrywał z powrotem. A co? Trzeba to wziąć do ręki, tak będziemy ściągać. Tu jest gorąco, więc tutaj właśnie pstrążka kładziemy. Naści, kolego. Przykrywamy, grzecznie czekamy. Tutaj sytuacja wygląda idealnie, wyraźnie zgęstniało. Odstawiamy, dajemy ogień na minimum i zaglądamy do ryby. Jak uczył mnie Ticho w Dalmacji, przykleja się podczas przewracania tylko ta ryba, która jeszcze nie jest dopieczona. Zobaczcie, rusza się, rusza się. Co to oznacza? To oznacza, że domaga się przewrócenia na drugą stronę. Piękna, a ta też nadaje się do przewrócenia. Zamykamy, czekamy. W naszych stronach zachodzące słońce jest sygnałem, by zasiąść do kolacji. No w Hiszpanii dopiero o 11 wieczorem zasiada się do stołu w lecie, ale nie jesteśmy w Hiszpanii, chociaż Hiszpanie też jedzą pstrągi. Słynny przepis na pstrąga z Nawarry. Do środka wkłada się plastry, jamon serrano, ale my jesteśmy w Beskidzie Wyspowym albo na pograniczu Beskidu Wyspowego i Makowskiego, jak chcą niezwykle biegli w geografii, no ale kulinarnie teraz jesteśmy również w Malezji. Pod tym wyłączamy całkowicie, a teraz rzecz najważniejsza. Tańczy po ruszcie. Nic się nie przykleiło. Jeszcze raz powtarzam, nawet nie trzeba tej ryby, ani żadnej innej, smarować olejem. Po prostu nie wolno być niecierpliwym. Trzeba zdjąć ją z rusztu wtedy, albo też przełożyć na drugą stronę, kiedy ona zaczyna się po nim ślizgać, kiedy jest dopieczona. No i ta jest. Więc teraz już wyłączamy, nie mały ogień, tylko zero ognia, tutaj również i półmisek. Dzięki temu, że ta łopatka jest tak szeroka, to mogę w całości rybę przenieść na półmisek, bo niemal nic się do rusztu nie przykleiło, a to, co zostało, należy wypalić, a potem przetrzeć szczoteczką. Zamykamy, stawiamy i bierzemy sos. Sos, który niezwykle zgęstniał. No i kończymy dzieło. Ogon jest przypalony, ale taka już jest dola ogonów. I teraz trzeba to tym cudownym sosem polać. Cudownym, który jest, jak już mówiłem, słodki, kwaśny, pikantny, kleisty, bo tutaj się już zrobił rodzaj karmelu, dlatego trzeba też na to uważać, bo jak się to skarmelizuje całkowicie, to wtedy nie domyjemy garnka. To jest naprawdę cudowny patent na każdą w ten sposób przygotowaną rybę. Prawie wszystko, prawie, bo jeszcze musimy to delikatnie wykończyć, czyli posypujemy wszystko szczypiorem, weldynką,
No i trochę kolendry. Trochę kolendry, której w ogóle nie trzeba siekać. Wystarczy zrobić to w ten sposób. No i bym nie był gołosłowny. Troszeczkę mięsa. Tak, rybę również można jeść pałeczkami. Zobaczcie, dzięki temu, że ona była nie tylko poddana ciepłu od dołu, ale była pod zamkniętą kopułą, to ona jest soczysta, nie jest wysuszona. To jest naprawdę wspaniały patent na rybę. Tak sobie zróbcie, dobrze wam radzę. A niniejszym muszę powiedzieć, że powinienem teraz publicznie odszczekać swoje dotychczasowe opinie na temat grilli gazowych. Więc odszczekuję. Hał, hał. Ciao.